Hejka, siema, witam was. Dzisiaj kolejny temat i to jest na ten wszystkie reakcje od dzisiejszy filmik od mojego męża, co ze zwierzętami i tak dalej. Ja również przeczytałam ten komentarz i tak dalej, ale też tam było inne komentarze pisane, po co wydajecie taka energia na takie głupie pytanie. Ale ja chcę spróbować wyjaśnić trochę od mojej strony, jak ja to widzę, bo nie cały czas kiedy są dwie ludzie, jeden myśli na takiej stronie, drugi myśli na takiej stronie i razem muszą będzie wszystko stworzone, to znaczy to wszystko bez robić taki wojna z słów, bo też mogę będę na rozum. I dzięki Bogu ja urodziłam niepełnosprawnych córkę, bo dzięki niej ja mam tę cierpliwość, dzisiejszy czas na rozum i ja mam ten czas, jak chcę dać moje reakcje na ludzi. Oprócz to nie jest cały czas tak łatwo. Ale też był filmik na mój kanał na ten, jak to jest słowo, Tuincentrum Leurs, Nijmeegse Venlo. Centrum ogrodnicze. Dziękuję, Centrum ogrodnicze. Gdzie my filmowałem. No, ja nie, on robił tę pracę tam. I było parę komentarzy i jeden komentarz ja zbierałam i dałam moje reakcje. Najpierw ten komentarz i później zobaczcie, słuchajcie i wy wiecie, o co mi chodzi teraz. Przepraszam, ale to jest strasznie. Jeszcze nie ma wszystkich świętych, a już dekoracje gwiazdkowe. Moje reakcje na to: Holandia to mały kraj i w każdy weekend tysiące Niemców przyjeżdżą tu na zakupy. To centrum ogrodnicze, a tu jest pisane, jest także liderem w terminowym rozpoczynaniu przygotowań do Halloween i Bożego Narodzenia. Kultura otaczająca Boże Narodzenie jest tu zupełnie inna niż w Polsce. Zaraz po 5 grudnia w Sinterklaas większość Holendrów zaczyna dekorować swoje domy w atrakcyjnym świątecznym otoczeniu. Aby rozproszyć zimny chłód i stworzyć przyjemną dla oczu i uczuć świąteczną atmosferę. Choinka w holenderskich salonach wytrzymuje także znacznie dłużej niż w polskich salonach. Są firmy, które również zaglądają do centrów ogrodniczych, aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne dla ich firmy, na przykład hotel, restauracja, bo branża cateringowa zacznie od dekoracji na święta duży czas wcześniej. Centra handlowe, ośrodki wczesnowe również zaczynają punktualnie kupować materiał na Halloween, Boże Narodzenie. Słuchajcie, ja nikogo nie atakuję, ale wyjaśniłam tutaj różnicę między Holandią a Polską. To dwie zupełnie różne kultury. Obie
kultury są dobrze. Zależy to po prostu od czyjegoś punktu widzenia i nie ma znaczenia, w jakim kraju mieszkasz lub gdzie urodziłaś. I ten pani, który dał ten pierwszy komentarz, dziękuję za tak wyczerpujące wyjaśnienie, jednak ja jestem zaczankowa nawet dla swoich dzieci. Tradycja z dzieciństwa. Dzięki pani łatwiej zrozumią dzieci. Tak rozumni ludzie uczą zrozumienia. Dziękuję. Poszybciał mój komentarz znowu. Bardzo się cieszę, że zrozumiałeś moje wyjaśnienie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i zrozumienia dla siebie i swoich dzieci. I tu widzimy, bo na pierwszy, kiedy ja czytam, dobra, to jest zamknięte, kiedy ja czytam takie komentarze, które brzmi nie tak fajnie dla mnie. To jest pierwszy sekund. Później ja robię i naluzowałem i od ten moment, bo to jest ego, które nie akceptuje to. Później, kiedy ja jestem tak wyluzowany, relaksowany, ja startuję myśleć, jak jest możliwe, ludzie pisają to. I pani jest bardzo zadowolona. Ja zbierałam mojego czasu i robiłam punkt na punkt. I dla mnie, bo nie każdy jest w stanie myśleć od razem, o co nam chodzi, kiedy my pokazujemy filmików. Na przykład dzisiaj rano miałam konwersację z moją matką i ona mówiła, ale w Holandii to też było najpierw robione. To było 24 było ten hoink do pokoju i 27 hoink było transportowane na zewnątrz i 31 grudnia na noc ten hoink był na pożar a la fajerwerk. To znaczy, moja matka ma ten rozum, który wy macie. I ona ma 80 lat. Ale też mówiłam do niej, ja nie znam tę kulturę, gdzie hoink stoi tylko 2-3 dni na pokoju. To nie jest mój czas. Ale bo ona zbierał nie czas om dat aan mij uit te leggen. Żeby to wytłumaczyć. Żeby to tłumaczyć do mnie. Teraz ja jestem w stanie na rozum wasze komentarze, co i jak. Bo ona jest, ona ma całą generację, to jest generacja z tyłu. Bo każde 20 lat jest jedna generacja. To znaczy 4 generacje z tyłu. I dla mnie, bo ja też przeczytałam, ale są ludzie, którzy mają, są youtuberów, którzy mają kanał na YouTube i oni w ogóle nie reagują, nie czytają. Czy to jest dobre, czy nie, to zależy od każdego sam. Sam my robimy decyzję. Albo, bo czasem są też komentarze wyłączone. Ale to jest, chyba maksymalnie 5 razy to było. Ale dla mnie, bo kiedy ja czytam komentarze, albo ja czytam polski książka, to nie jest problem. Ale kiedy ja robię rozmowę z głowy,
to jest ten gramatykalny problem. To jest tak samo, kiedy ja pytam na ludzi, którzy nie umiewają, albo oni chcą razem iść do wielki basen i nie idziemy na tam, gdzie jest ten niska woda, nie, idziemy od razu, gdzie jest ten duża woda, 2-3 metry na dole, albo więcej metrów na dole. Ja nie mówię ten rzeczy, choć idziemy tam, gdzie jest ten głębokość z wody. Nie. Powoli jest ten start. I to jest tak samo. Nauczyć język. Czytanie to nie jest problem, bo każdy, który nie jest analfabet, umie czytać. Oprócz tych języków, które my w ogóle nie znamy. Bo tu mamy łaciński alfabet, ale Chin, japoński, Korea, India, Tajlandia, ludzie pisają całe inne. Oni nie znają łaciński alfabet, jak my znamy. Ten ludzie, którzy są analfabet, oni mają bardzo duże problemy, bo oni nie umieją czytać, ale oni mają inne funkcje na mózg i oni też są w stanie na rozum wszystkie inne rzeczy, na przykład piktogramy. Piktogramy też są super, bo każdy wie, co to znaczy to, albo 2 razy to. Każdy od nas wie. Też każdy wie, gdzie jest na drzwi toalet, jakiej strony jest do kobiety i jakiej strony jest do faceta. Dobra, ja myślę, ja mówię wam wszystko to, co ja chcę mówić. Życzymy wam miłego dnia, pełne słońce, uśmiech i dla mnie nie są głupie pytania, bo na czasem ludzie potrzebują trochę więcej czasu, więcej rozmów od mojego strony. Dobra, tyle na dziś, do następnego razu.